Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. Wiem, odcinek miał być już wczoraj albo nawet przedwczoraj, ale były lekkie problemy, także nie było go. A dzisiaj będzie kontynuacja tego przedwczorajszego odcinka, który był, ale który pocięliśmy na dwie części. Więc jak już tamten oglądaliście, no to ten tutaj teraz obejrzycie. Ale w tym odcinku od razu wam powiem, że udało nam się w końcu zrobić to, co mieliśmy zaplanowane, bo 2 dni wcześniej próbowaliśmy coś tam zrobić i nam to nie wychodziło, a w tym odcinku już zrobiliśmy to, co mieliśmy zaplanowane. Także zapraszamy do oglądania. Postanowiliśmy, że pojeździmy sobie jeszcze rowerami po mieście. Właśnie jesteśmy już w miejscu, gdzie już niektórzy mają swoje rowery wybrane, także my też chcemy się zapisać na dzisiaj. Ja już mam kask, Marika też już się tam ubiera, to jest Mariki rower. Ściągnęłaś. Mari ma czerwony. No i ten kolega jeszcze mi taki koszyk zakłada, żebym mógł ten plecak wsadzić. Kolega jeszcze tutaj, zobaczcie, założył te paski tak, żeby w razie co nikt tego plecaka tutaj nie szarpnął i nie zabrał. No to dobry tak. No idzie, ja nawet nie pomyślałem, a on tutaj stąd, no to wie co robi. Mamy już nasze rowery, idziemy gdzieś tam na róg na spotkanie. No i kolega nam powiedział, że tour będzie trwał od 4 do 5 godzin, także sporo miejsc mi się wydaje, że zobaczymy. No fajnie, o wiele lepiej to się zapowiada niż ta wczorajsza. Tak, myślę, że tu będzie z 15-20 km. Okay. Dobra, tam będzie spotkanie. Przyjechał nasz przewodnik, ten pierwszy, co tam pojechał, jest z Kalifornii, z właścicielem tego, więc ruszamy. Dokładnie tak, ale przygoda. Na razie jedziemy sobie tak powoli, zatrzymujemy się w pewnych miejscach, no i kolega nam opowiada. Zatrzymaliśmy się przy jakiejś restauracji i ten nasz przewodnik wytłumaczył nam tutaj dania, ale my większość tych dań już znamy. Jedziemy dalej. A tutaj jest najpopularniejsza restauracja, no i trzeba czekać w kolejce. Co ciekawe, zobaczcie, to są pieniądze wenezuelskie. One są, no powiedzmy, nic nie warte, bo tam inflacja co roku była taka kosmiczna, że te pieniądze były nic nie warte. I patrzcie, tutaj oni te pieniądze mają i malują jakieś obrazki, które pasują, powiedzmy tam, nie wiem, może do tych pieniędzy albo do liczb. Jesteśmy na placu Bolivara i co ciekawe, jak oglądaliście Narcosa, no to jest taka scena, jak czołg tutaj taki podjeżdża i rozwala budynki na tym głównym placu. No to właśnie tutaj to rozwalił. Przewodnik teraz nam będzie dawał tą wielką fasolę do spróbowania, ale my to już próbowaliśmy. Środków się nie je tych fasolek, tylko środek się je, ale nie fasolę, tylko tą taką białą powłokę, tak. Jak już mówiłam, jak wata cukrowa. Tak, Mari bierze, próbuje jeszcze raz. Okej, hold. Thank you. Teraz próbujemy jakichś innych owoców, jeszcze nawet nie wiem jak to się je, zaraz zobaczymy. Rozgryza się i się ssa ze środka. Aha, to jest ten, to jest jeden z moich ulubionych taki jak owoców. Liczy? Tak, ja to kupowałam w Boliwii, czy gdzie ja te owoce kupowałam? Tak. Uwielbiam. Taki słodki owoc. I też ma pestkę. Spróbowaliśmy lokalnych owoców, a już teraz zbieramy się do kolejnego punktu. Kolejny piękny mural, zobaczcie, kukurydza. Teraz jechaliśmy przez markety, jakieś tam bazary i mówi, że wszystko tutaj wygląda nowe, ale to wszystko fake, że wszystko jest podrobione. Pan sobie żartuje teraz, mówię pokażcie zęby, każdy o co chodzi. Ja myślałam, że po tych owocach coś, że na zębach mamy. On mówi, z tyłu jest dentysta i że jest o wiele taniej niż jak wrócimy do siebie do kraju, więc jeśli chcemy, to żebyśmy skorzystali. A tutaj jest ten dentysta, można sobie zrobić. Powiem wam, że to najciekawszy tour, na jakim byliśmy, no i na fajnych dzielnicach jesteśmy. My do tych dzielnic tutaj nie dotarliśmy, a tutaj właśnie widać takie prawdziwe życie tych ludzi, którzy tutaj mieszkają. Dojechała i Mari. No jestem, powiem wam, że ciężko przy tych ulicach. Tak. Naprawdę ruch niesamowity, każdy jedzie, czerwone, nieczerwone, gwizdek, nie gwizdek, wszystko tutaj jest zmieszane, to naprawdę trzeba trochę czasu, żeby się oddaleźć. Tam widzę jakiś ładny budynek przed nami. Zatrzymaliśmy się przy stacji kolejowej, patrzcie jaka ładna, ładnie wygląda. Trochę jak rzymskie tutaj te budynki. Policja przyszła, tak stanęła dookoła nas, nie wiem czy nas ochraniają tutaj, czy co. Przywitali się też ładnie, good afternoon. Tak. A co jeszcze ciekawe, stąd odjeżdża stacja, kolejka taka parowa na węgiel, taka coś jak ostatnio w Indiach była. Jeszcze zatrzymaliśmy się na stop, gdzie kolega nas tutaj częstuje właśnie czekoladą, no i Kolumbia też słynie z kakao produkcji. O, dobra. Widziałam, że do śniadania ludzie nie biorą kawy, tylko właśnie rogalika z kakałem. Pewnie ser do tego wrzucają, bo oni wszędzie ser dają. Dobra, jedziemy już dalej, czekoladę zjedzona. Trochę więcej, 3 kostki zjadłem. Patrzcie, to są fajnie takie dzielnice. O, tutaj też jakieś malunki. No są dzielnice, do których byśmy sami nie przyjechali. Zbieramy się, Mari. Zapiszę tylko szybko jeszcze tą miejscówkę, bo pan powiedział, że nie wiadomo, czy gdzie indziej kupimy tę czekoladę, a jest naprawdę dobra. Zatrzymaliśmy się teraz na największym markecie, jeżeli chodzi o owoce w Bogocie. Także
Będziemy pewnie coś testować, tak mi się Widać wydaje. już na początku, że jest ogromny. Muzyka gra, ale jak tutaj pachnie takimi owocami, jakimś koktajlem cały czas, patrzcie. Wszystkie owoce świata tu można kupić. Rodzaje ziemniaków jak w Peru, patrzcie tam. Z tyłu sporo, tutaj też jakieś ciemniejsze, świeżo kopane. Zobaczcie jeszcze ile jest plantanów. Te są jakieś dojrzałe, te są zielone, oni je smażą. Często podają właśnie do obiadów. Kolega pozdrawia. Zobacz, jaka wielka marchew tutaj. Marchew też, zobaczcie. I tutaj, Zmutowana jakaś. tak, i tutaj jeszcze juka, też popularna w Kolumbii. Będziemy pewnie próbować awokado zaraz i kolega powiedział, że 86 rodzajów awokado mają w Kolumbii. Dostajemy po kawałku, ale czuję w palcach, że mięciutkie. Masło? Soli jeszcze można sobie posypać. Nie tylko owoce, są też różnego rodzaju zioła, przyprawy, cynamon, Mariki ulubiony. O, O, jakie wielkie, kaktus. kaktus. A I to chyba aloes? Aloes, tak. Ładnie. O, gdzieś nam grupa uciekła. Bierzemy, jeszcze będziemy próbować lici, patrzcie. Ale to znamy, to jadaliśmy już w Tajlandii. A tak lici wygląda w środku i to się je całe. Ja już zjadłem, nie jest za słodkie, ale jest dobre. Dobre. Tutaj jeszcze kolega ma, musimy przepuścić, ma coś takiego, owoc jakiś podobny do czosnku. Ale czy smakuje jak czosnek? Zaraz się dowiemy. Mają sporo warzyw, ale podejrzewam, że jakby spróbowali naszych truskawek, to by byli zszokowani, jakie mamy pyszne truskawki, bo te to widzicie w połowie jeszcze żółte. Teraz czas na mango, cukrowe mango, tak się nazywa. A jest słodkie. Słodziutkie. Bardzo dobre. Teraz próbujemy inne jeszcze mango, nazywa się Tomi. Tak, aż takie dobre. Bardziej sotyczne, nie takie mączyste. O, teraz spróbujemy. Te znowu inne w smaku, tamte było bardziej słodkie i tamte mi bardziej odpowiadało, ale jakby nie ma czegoś takiego, że ono jest złe, po prostu jest dobre, a tamte było po prostu słodsze i lepsze. No co ty, to jest lepsze. Właśnie to mi bardziej smakuje, bo nie jest takie mączyste, mam więcej soku i jest takie, nie jest aż tak bardzo słodkie, właśnie fajnie, tak w punkt. Mi właśnie tamto podeszło lepiej. No proszę, ile ci tyle smaków? Maria już spróbowała nowego owoca i co? Kwaśny? A co? Do wyplucia? Tam masz wiadro. Jakbym perfumy jadła. Nie jest gorzkich Połknęłaś. smaku. Połknęłam. Pani Chinka wzięła od nas tego YouTube'a, ale ona nie może oglądać, mówi, że musi VPN-a używać w Chinach. Próbuj ty, zaraz twoją minę nagram. Dobra, Mari mówi, że niedobry. Pachnące bardzo dla mnie. Idę. Toaletą wali. No nie najlepszy owoc. Jakbym żygał po imprezie, a mama dopiero kibel umyła w niedzielę. Co za porównanie. Okej, idziemy dalej. Pan powiedział, że jeszcze mamy inne owoce Jeszcze do kilka. spróbowania. Mają i polskie smaki, patrzcie, rozpoznajecie pewnie wszyscy, co to jest, nie trzeba wam mówić. ¿Cuánto cuesta? 7.000. Bierzemy, Czyli dzisiaj wieczorem zjemy. 7 tysięcy. Ja to tak średnio z Bobem. Ja zjem dzisiaj. Okej. Teraz próbujemy smoczy owoc. Ten to słodziutki. Muy bien, sí. A żółty, bo są żółte, czerwone i chyba jeszcze jakieś. Ale ten jest inny niż ten czerwony. Pyszny. Pan tu jakieś... Mango? Granadilla. Granadilla. Mamy kolejny, pan mówi, że to jest granadilla. Ale wygląda jak jak marakuja. Tak, jak marakuja w środku. To nie wolno gryźć, bo są... No, A ja lubię. można pogryźć i pestki. Słodki, dobry. Do drinka byłby dobry. Choć marakuja normalna jest bardziej kwaśna i bardziej wyrazista smaku. To teraz mamy granadidzie. I marakuję. Marakudzie. Tak, no. Czekajcie. No, Zalałeś się cały, aż tyle O, soku z tego poleciało. ale kwaśna. O matko. Wykręca. Oj, jak mocna limonka. Teraz mamy jeszcze lulo. Cierpki taki. Jak kiwi. A wygląda jak niedojrzały pomidor. Dokładnie. Ja zalany od tej passion fruit. Tu mamy jeszcze dwa. Kaktus i zapomniałem, co to jest. A tego nie próbowaliśmy ostatnio? Tamtym? Możliwe, słodkie, A nie, to nie. W takim razie. ale takie bezpłciowe. Kaktus. Ja lubię ten kaktus, jedliśmy go w Peru. W Peru był lepszy. Ten ma jakieś większe pestki i jest mało słodki. Nie nadążamy próbować, teraz mamy jabłka. Jabłka to znamy w Polsce, ale to już bardzo są kolumbijskie jabłka. Aha. Podobne do jakiejś odmiany w Polsce. Ja nie lubię takich jabłek, bo to są takie kruche jabłka. Ja lubię bardziej chrupiące i soczyste. A te są bardziej mączyste. Pan tak goni z tymi owocami, że nie nadążamy. Jeszcze się śmieje tutaj z nas. Buena. Buena, buena. Kolejny owoc, już nawet nie wiem jak się nazywa. Guadalupe. Guadalupa? Ulupa. A, Ulupa. Guadalupe. Guadalupe. Podobny do marakui,
Trochę mniej kwaśny. A jeszcze marakui nie zjadłam. Matko, aż się zagrzałam, co go tu jak stoimy. Jeszcze pan bananem tutaj na koniec. Matko. Banana, O. banana. Pełno bananów pan ma. Mamy jeszcze słodkie pomidory, tak to się nazywa, ale to owoc i bez skóry trzeba zjeść. Ale mamy tempo. Ciekawe. No ja nie nadążam, nie dopiero jedne wyrzuciłam. Wcześniej jedliśmy, teraz jeszcze szybko jakiś słodki. Teraz ja. To zdecydowanie nie jest mój smak. Gorzko, kwaśno. Matko, aż nożyki mi wzięło. Tam to był sweet pomidor, czyli tak, słodki pomidor, a tutaj mamy pomidor mango. Si quieres ir a Instagram. To nie moje konsystencje, Mari. Może tobie lepiej posmakuje. Mam kolejny tutaj owoc. Sok jest ok, ale ta sama konsystencja jego Can I try this one? mi nie podchodzi. To był najlepszy testing owoców w moim życiu. Było takie tempo i tyle, że nawet nie wiem, ile tego spróbowaliśmy. I co w sumie spróbowaliśmy, już zapomniałam w zasadzie, nawet nie Te zdążyłam nazwy wszystkich nazw za sobą, bo tu jeszcze jedno, drugie, jednego nie skończyłam, ale tak, moja marakuja jak zwykle ulubiona, jak w Tajlandii jadłam te szejki, tak samo tutaj najbardziej, mimo że kwaśna, ale ma coś w sobie. A ja tu właśnie sobie zostawiłem trochę marakui na bluzie. Wzięliśmy jeszcze 2 awokada dojrzałe i co? I bób. Tak, będzie dzisiaj bób i awokado. Rozpinamy nasze rowery, bo były wszystkie spięte i jedziemy gdzieś dalej. Przyjechaliśmy jeszcze do takiego parku i zobaczcie, tutaj są takie posągi i chodzi o to, że nikt nie wie, kto to zrobił, one po prostu gdzieś były znalezione. Kto to zrobił, po co je zrobił i kiedy je zrobił. I na Wyspie Wielkanocnej są podobne duże, ale ponoć one nie mają ze sobą nic wspólnego z tymi, co właśnie zrobili tam na tej Wyspie Wielkanocnej, tych wielkich. A my jedziemy dalej. Tempo Tempo niesamowite jest dzisiaj. takie, że nie ma czasu do nagrywki. Dosłownie 200 metrów dalej przyjechaliśmy pod kawiarnię, tak? On coś mówił właśnie ten nasz przewodnik, że jedziemy do kawiarni, coś tam chyba będą nam pokazywać proces jakiś. Zobaczymy. Liście koki też mamy do spróbowania, więc już znam ten smak, bo w Peru dość często je jadaliśmy. Raczej żuliśmy. Ale te są bardzo wysuszone. Na razie nie czuć w ogóle takiego smaku cierpkiego. Do wytworzenia proszku szczęścia, kilograma proszku szczęścia potrzebny jest 100 kg właśnie takich liści. To nie mało, widzicie, No także te liście możecie jeść. pić. Ale już są cierpkie, już uwalniają swoje tam, coś tam. Tutaj jest kawiarnia. Tak, to nasz jeden z przewodników, a my idziemy do środka. Jak plantacja herbaty, tylko że tu będzie kawa. Jaka maszyna do wypalania kawy, wielka. Nie wiem, czy oni ją jeszcze używają. I tu pewnie tutaj jest wypalana i wyskakuje później tutaj i tak jest suszona. O właśnie, kolega teraz tutaj tłumaczy, jak działa ta maszyna. A patrzcie, co tutaj jest. Nie naprawiaj maszyny w czasie biegu, bo będziesz dupę wycierać łokciem. Znaczy wiecie, o co chodzi. Tak, Że wam tutaj... Rękę wam utnie i Dokładnie. będziecie musieli sobie łokciem pomagać. Ale podobno nie ma to związanego nic z polskim tutaj właścicielem, tylko jak był w Europie, to sobie to przywiózł. Mieliśmy półgodzinny wykład na temat Kolumbii, gór, położenia, kawy, trochę też o narkotykach, trochę o bezpiecznych miejscach, trochę niebezpiecznych miejscach. Wybrzeże Karaibskie, wybrzeże Pacyfiku, także fajnie się to słuchało. Jakby taka najlepsza część tej wycieczki, Tak. plus ta kawa. W sumie tak, no kawa ja zadowolony. No fajnie było tego posłuchać. Teraz było najciekawsze z tego chyba wszystkiego, co dzisiaj zrobiliśmy. Oprócz tego jeszcze oczywiście marketu z jedzeniem. Też była mowa o więzieniach w Kolumbii, więc pokazaliśmy nasze zdjęcie z więzienia z Meksyku, także ludzie się też trochę tym zainteresowali. Jesteśmy na placu, gdzie, no zaraz wam pokażę, o co chodzi, ale był tutaj taki konflikt już w latach 2000 i armia dostawała bonusy, jak kogoś tam zabijała, jakąś organizację, nie zrozumiałem do końca jaką i patrzcie, tutaj są ciała pomalowane, właśnie tutaj znajdowano tych ludzi jeszcze, widzicie? I zabito ich tam ponad 6400, tam jest napisane dokładnie, 6402 osoby. Marcin! Pamiętam jeszcze! Wjechaliśmy teraz rowerami na kładkę, bo chcemy na drugą stronę przejść. No i stąd są piękne widoki. Z tej strony miasto, to nie. Z tej strony piękny widok Ale góry. i z tej strony też piękny widok. Widać góry. A jak się dobrze przyjrzycie, to my tam wczoraj byliśmy. O, zaraz wam przybliżę. O, tam byliśmy, nie wczoraj, przedwczoraj. Na tej kładce po jednej i po drugiej stronie jest policja i tutaj też jest policjantka, ale bardzo dużo młodych policjantów tutaj można spotkać. Na ulicach ostatnio pytaliśmy, ile mają lat, to powiedzieli, że mają 19 lat policjanci. Tutaj kolejny fajny mural. Policja od razu jechała. Jakaś stłuczka tam była, chłopaki zaczęli się bić, 2 motory się zderzyły. Leżą teraz, widzicie, na asfalcie.
A jest już policja od razu, ale szybko. Czekamy na przejściu i zobaczcie jaka betonoza. Właśnie się dowiedzieliśmy, że to miało być muzeum, ale że używali bardzo tanich produktów i coś tam się pozawalało i no, już tego nie dokończą. Jaki ładny kościół przed nami, Santa Anna z dużą wieżą. A co ciekawe, tutaj są takie europejskie zabudowy, domy. Patrzcie tutaj ten, tak samo. Angielski dom, widzicie? Bo tutaj ponoć Anglicy i Niemcy siedzieli. O tym wam mówiłem, patrzcie na te domy. Przecież one nie wyglądają jak hiszpańskie czy kolumbijskie, tylko właśnie jakieś niemieckie, brytyjskie. Ja bym powiedziała brytyjskie, no. Tak, w Wielkiej Brytanii można spotkać takie domy. Widać, że tutaj jakaś gruba inwestycja się szykuje. Pewnie jakieś metro albo jakaś autostrada będzie górą szła. Ten hotel, który tutaj widzicie, no to w tym hotelu, jak zabito Pablo Escobara, przytrzymywano jego rodzinę. Jego rodzina chciała uciec, ale no nie dała rady i w tym hotelu do Niemiec chciała uciec. I tam się Niemcy nie zgodzili, no i tutaj siedzieli w tym hotelu. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to jest mural Corrida, tylko na drugą stronę. Patrzcie, byki siedzą na trybunach i oglądają, jak byk zabija Toradora? Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Wcześniej pokazywałem mural, gdzie była przedstawiona korrida, a tutaj jest stadion, ale ostatnia korrida była 5 lat temu. Właśnie przed COVID-em, czy tak? Bo się później na COVID zamknęło, z tego co ja zrozumiałam. Wróciliśmy już, no można powiedzieć, 2 ulice z miejsca, z którego startowaliśmy. No i ta uliczka jest fajna, klimat, tylko sporo ludzi, bo jest weekend. Jesteśmy na takim placu. No tutaj bywaliśmy, jest fontanna, działa, bo w tygodniu nie działała. No tak, faktycznie. Właśnie. No i właśnie ten plac tutaj zbudowano w 1531 roku. No i zresztą widać, jakie są tutaj budynki stare. To mi przypominało, jako gdzieś tam na wioskach u nas jeszcze pozostałości takie właśnie. Gdyby to wszystko uprzątnąć, to tak by to wyglądało. Cegłówki. Tak, no zobaczcie jakie dachy, taki stary kościół. Skończyliśmy nasz tur, jeszcze będziemy grali w grę Techo. Narodowa gra. Marcin, jak blisko byłeś, ładnie. Brawo! Nikt nie trafił w środek, tam były takie papierki i to pewnie jest z jakimś kapiszonem, patrzcie. Pan nam zademonstruje, jak to powinno być. Marii jeszcze raz próbuje. Blisko było! Idziemy w stronę naszego domu powoli i patrzcie, ta uliczka, tutaj byliśmy w dzień, ale teraz jest ładniej, bo jest oświetlone i te parasolki bardzo ładnie widać. Marii to pewnie zadowolona, bo lubi takie miejsca. Tak, ale dla mnie trochę za dużo ludzi tutaj Tak, jest, no jest. i tak chaotycznie trochę. Ale Weekend. Weekend, tak, ale mimo wszystko fajnie. Mieliśmy jedną fajną uliczkę wcześniej, tak właśnie dużo muzyki, dużo tej salsy, baczaty, a tutaj jest tak bardziej właśnie lokalnie, imprezowo. Kolumbia słynie z artystów i to jest drugi malunek, który widzę na ulicach Kolumbii. Dzisiaj widziałem też Jezusa zaczynał malować, Ale a to pięknie. jest, nie wiem kto to jest. Może jakiś aktor kolumbijski. Jaka akcja tu była? Dopiero policja chciała złapać jednego gościa. Uciekł im, wyrwał się, ściągnęli mu bluzę, koszulkę, buta, ale uciekł. Już zadzwonili tam i następni pojechali, będą go gonić. Tutaj zatrzymali kogoś, ale to nie ten, bo ten ma buty. Koszulkę tak szybko by się nie Koszulki, ubrał. no nie ubrałby się. Znaczy mógłby się ubrać, ale ma buty. Dosłownie minuta trwało, patrzcie ilu ich jest. 3, 4, 5, 6 zastępów powiedzmy motorami. Łapią wszystkich, zamykają po kolei. Mari ma ochotę na coś innego, a ja biorę sobie taką kiełbachę. Zobaczcie, chorizo. Będzie jeszcze taki arepas z masłem. Pięknie pani tutaj się uśmiecha. Pewnie dobrą kiełbę pani zrobi. O, sól. Zobaczcie, kiełba już wcześniej była usmażona, pani ją teraz tylko podgrzeje, bo tu już są gotowe. No i tutaj wiszą jeszcze surowe. Dobra, biorę. A Mari się odchudza dzisiaj i będzie jadła Czosnek? To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy, że oglądaliście. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jak wam się podobało, o komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku, a następny odcinek już będzie wyjazdowy z Bogoty. Także jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia. I patrzcie, Kolumbia słynie z takich murali.